Cześć, z tej strony Kamila z motokaina.pl. Pozdrawiam Was serdecznie z Austrii. Biorę tutaj właśnie udział w prezentacji hybrydowych odmian nowej Octavii. Ta, która stoi za mną, to jest wariant najbardziej sportowy, najbardziej charakterny, czyli RS. I właśnie po raz pierwszy RS jest także hybrydą. I jest to hybryda typu plug-in. Bateria tutaj zapewnia 85 kW mocy, jest połączona z silnikiem 1.4 TSI i cały układ generuje 245 koni mechanicznych oraz 400 Nm momentu obrotowego. Jak to często bywa w przypadku hybryd, nawet bardzo często, mamy tu wsparcie tego silnika elektrycznego już od samego dołu, co oznacza, że mamy tu także lepszą dynamikę i ten samochód jest faktycznie sprawniejszy i szybszy niż gdyby tej baterii nie było. Wariant RS charakteryzuje się czerwonymi zaciskami hamulcowymi oraz czarnymi elementami nadwozia. Są to m.in. dyfuzor, tylny spoiler i żebrowany grill. Do tego dochodzą przeprojektowane światła przeciwmgłowe w technologii LED i 18 lub 19-calowe felgi. We wnętrzu pojawiła się z kolei nowa trójramienna sportowa kierownica obszyta skórą i ozdobiona emblematem RS. Manetki do zmiany biegów, a także profilowane sportowe fotele pokryte skórą i alkantarą. Alkantara pojawiła się także na desce rozdzielczej. RS-AV dostępna będzie w nadwoziu kombi oraz jako liftback. Już sam sposób uruchomienia tego samochodu jest dość specyficzny, ponieważ jeżeli zrobimy to klasycznie, czyli naciśniemy pedał hamulca i wciśniemy guzik start-stop, wówczas uruchomi nam się tylko bateria, czyli sam silnik elektryczny. Jeżeli natomiast chcemy odpalić cały układ, czyli również silnik spalinowy, musimy jedną nogą wcisnąć pedał gazu, drugą pedał hamulca i dopiero wtedy wcisnąć start-stop. Wówczas uruchomi nam się jednostka spalinowa również. Korzystając z pełnej mocy auta, Octavia RS przyspiesza od 0 do 100 km na godzinę w 7,3 sekundy, a to o pół sekundy więcej niż poprzednik. Maksymalna prędkość wynosi natomiast 225 km na godzinę. Wariant RS oznacza progresywny układ kierowniczy oraz sportowy układ hamulcowy. W testowanym egzemplarzu pojawił się także układ DCC, czyli zawieszenie adaptacyjne. W zależności od wybranego trybu jazdy samochód może być bardziej miękki i lepiej amortyzować nierówności lub też sztywniejszy i precyzyjniej pokonywać zakręty. Dostępne są tutaj tryby jazdy. Mamy do wyboru Eco, Comfort, Normal i Sport. W trybie sportowym symulowany jest dźwięk silnika, żeby brzmiał bardziej rasowo i bardziej sportowo. Nie brzmi dobrze, niestety, ale nie brzmi dobrze. I na szczęście mamy także piątą opcję, czyli tryb indywidualny, który możemy skonfigurować wedle własnego uznania, czyli na przykład ustawić sobie układ kierowniczy, pracę zawieszenia na właśnie sportową, a przy tym jest opcja wyłączenia dźwięku silnika, czyli tego właśnie dochodzącego z głośników. Bardzo dobrze, że o tym pomyśleli, bardzo dobrze da się to wyłączyć, bo naprawdę średnio to brzmi. Jeżeli natomiast chodzi w ogóle o samo prowadzenie, no to tak, no mamy tutaj układ hybrydowy. Jeżeli jedziemy na hybrydzie, czyli angażując i silnik elektryczny, i silnik spalinowy, samochód jeździ wtedy bardzo przyjemnie, bardzo szybko się zbiera, ponieważ ta bateria, jak to zazwyczaj bywa, pracuje od samego spodu, więc rzeczywiście nie ma tu opóźnienia w reakcji. Natomiast mamy tutaj także możliwość jazdy w trybie wyłącznie elektrycznym. Wówczas ten układ jest trochę osłabiony i wówczas odpoczywa nam silnik spalinowy. Akumulator litowo-jonowy o pojemności 13 kWh pozwala na przejechanie do 60 km z maksymalną prędkością 140 km na godzinę. Wówczas mamy do dyspozycji 330 Nm momentu obrotowego generowanego przez baterię. Umiejętne prowadzenie samochodu pozwoli całkowicie zniwelować konieczność ładowania baterii za pomocą gniazdka. Jeśli pojawi się taka potrzeba, naładowanie jej do pełna za pomocą standardowego gniazdka zajmie niecałe 4 godziny. Możemy także ustawić napęd hybrydowy z automatycznym sterowaniem. Wtedy samochód będzie korzystał z obu silników, decydując w którym momencie użyć którego z nich. Zmiana napędu jest płynna i w zasadzie niewyczuwalna, co pozytywnie wpływa na komfort jazdy. Auto jest dobrze wyważone, bateria jest tutaj umieszczona pod kanapą tylną, więc ten środek ciężkości też jest nieźle rozplanowany w tym aucie. Jest tutaj ta funkcja, która sprawia, że kiedy puścimy pedał gazu, to wtedy już samochód zacznie wytracać nam prędkość, dohamowywując trochę. I wtedy też podładowuje baterię. To jest bardzo przyjemne tutaj w tym układzie, że bateria jest cały czas ładowana. Przy każdej możliwej okazji ta energia jest w jakiś sposób odzyskiwana. Przy każdej możliwości, przy każdym hamowaniu ta energia z powrotem wraca w tym układzie.
Nawet jazda autostradą jest efektywna. Z włączonym tempomatem i stałą prędkością 110 km na godzinę wykorzystywany był silnik spalinowy, jednak przez cały czas wskaźnik poziomu ładowania baterii utrzymywał się w połowie skali. Po 30 minutach jazdy z prawie wyczerpaną baterią średnie zużycie paliwa wyniosło 5,3 litra, natomiast pobór energii był na poziomie 6,5 kWh na 100 km. W tym czasie bateria została naładowana w 6%. Jadąc drogami miejskimi proporcje uległy znacznej zmianie. Po godzinie jazdy spalanie wyniosło 4,3 litra na 100 km, natomiast wykorzystanie baterii wzrosło do 10,6 kWh na 100 km. Obecność baterii oznacza zmniejszenie pojemności baku paliwa. Ma on tu 40 litrów, czyli o 5 mniej niż w standardowych wariantach. Bagażnik natomiast pomieści 450 litrów w przypadku liftbacka oraz 490 litrów w kombi. Nowa Octavia to także centralna poduszka bezpieczeństwa, po raz pierwszy dostępna w tym modelu. Montowana pomiędzy siedzeniami pierwszego rzędu, dostępna jest już w wyposażeniu standardowym. Cennik hybrydowej gamy nowej Octavii ma zostać ogłoszony w naszym kraju jeszcze jesienią tego roku.